Dzień dobry, witamy w sobotę. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski. I Mateusz Lech. I co? Dzisiaj wydanie globalne, czyli nie mówimy o Rosji, chociaż będzie drobny akcent, ale skupimy się na różnych aspektach ekonomiczno-politycznych globalnie. I pozwolisz, Pawle, że ja zacznę. Oczywiście. Rozszerzenie BRICS nas czeka. BRICS rozważa też wprowadzenie wspólnej waluty w celu zmniejszenia zależności od dolara. Grupa BRICS zaprosiła Argentynę, Egipt, Iran, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Arabię Saudyjską i Etiopię do dołączenia do bloku od 1 stycznia 2024 roku. Prezydent Brazylii nawołuje do wprowadzenia nowej waluty dla krajów BRICS w celu zmniejszenia podatności na wahania kursu dolara. Inicjatywa ta ma na celu ułatwienie handlu i inwestycji między krajami sojuszu. Pomysł ten budzi jednak kontrowersje ze względu na różnice gospodarcze, polityczne i geograficzne między Brazylią, Indiami, Chinami, Rosją i RPA, nie mówiąc już o kolejnych członkach. Prezydent Brazylii Luiz Inácio Lula da Silva podkreśla, że nowa waluta BRICS poszerzy możliwości płatności i zmniejszy podatność na ryzyka związane z wahaniem kursu dolara. Inni liderzy z regionu wyrażają jednak różne opinie na ten temat. Chociaż idea stworzenia wspólnej waluty w ramach BRICS jest interesująca, napotyka na poważne wyzwania. Trudności te wynikają z odmiennych kontekstów gospodarczych, a także z konieczności stworzenia mechanizmów finansowych takich jak Unia Bankowa czy Unia Fiskalna. Niezbędna byłaby również konwegracja makroekonomiczna i wprowadzenie mechanizmów dyscyplinujących kraje, które nie spełniają ustalonych norm. W tym kontekście wprowadzenie waluty BRICS byłoby przedsięwzięciem politycznym, a nie tylko ekonomicznym. Pomimo trudności liderzy BRICS podkreślają chęć zwiększenia wykorzystania swoich narodowych walut w transakcjach międzynarodowych, aby zmniejszyć uzależnienie od dolara amerykańskiego. Choć udział dolara amerykańskiego w globalnych rezerwach walutowych spadł w ostatnich latach, nadal pozostaje on dominującą walutą w międzynarodowym handlu. Pomimo tego obserwuje się trend dedolaryzacji, który może skłonić kraje BRICS do poszukiwania alternatywnych rozwiązań i partnerstw w dziedzinie walutowej. Zmiana struktury finansowej wymaga jednak ogromnych działań, współpracy i konkretnych mechanizmów, które pozwolą krajom BRICS osiągnąć swoje cele bez ryzyka destabilizacji ich gospodarek i systemów finansowych. I masz, Paweł, coś do dodania? Bo ja mam krótki komentarz. Tak. Odnośnie waluty to się nie uda, a jeżeli chcecie dłużej posłuchać dlaczego, no to być może jutro o tym będziemy mówić w sobotnim live, żeby teraz nie przedłużać tej porannej części. No i możesz swój komentarz. Tak, bo ja chciałem od razu nawiązać drugim artykułem, który jest poniekąd powiązany, więc pozwolisz, że ja się wystrzelam na początku, bo mam pewną kontrę dla miłośników BRICS-u. Pamiętajcie, że plany i marzenia to domena Rosjan, ale i innych członków BRICS, a tymczasem udział dolara w rozliczeniach handlu światowego osiągnął nowy rekord i to podaje Bloomberg, powołując się na statystyki międzynarodowego systemu płatniczego SWIFT. W lipcu 46% wszystkich transakcji na świecie odbyło się w walucie amerykańskiej w porównaniu z około 1/3 10 lat temu, czyli mamy spory wzrost. Z drugiej strony udział euro z największego poziomu 46% odnotowanego w 2012 roku spadł do 24%, co stanowi historyczne minimum. Chiński yuan stanowi jedynie 3% transakcji. Jest to jednak 100 razy więcej niż w 2010 roku, kiedy było to zaledwie 3 promile. Statystyki SWIFT stały się znane dzień po tym, jak prezydent Rosji Władimir Putin w przemówieniu internetowym na szczycie BRICS stwierdził, że dedolaryzacja nabiera tempa i stała się nieodwracalna, w cudzysłowie.
W zeszłym roku Putin stwierdził, że dolar kurczy się, a w 2023, że jest on wykorzystywany jako instrument walki politycznej. Po chwili przerwy technicznej, ze względu na to, że zmieniłem się w różową gumijagodę, Paweł, oddaję Ci głos. Tak, słuchaj, no ta sprawa z BRICS-em przypomina, nie wiem, czy ty pamiętasz, ty nie pamiętasz. Kiedyś było coś takiego jak Ruch Państw Niezaangażowanych. No i tam należały wszystkie te państwa. To była inicjatywa Indii, jeszcze Mahatmy Gandhiego. Natomiast w którymś momencie również jako kraje, że tak powiem, stowarzyszone, zaczął należeć tam Związek Sowiecki, tak, a więc no idziemy trochę w tym kierunku. Bardziej moim zdaniem BRICS przypomina taki, ile było? 15 chyba zjazdów już BRICS-u i w mojej ocenie żadnych konkretów, tak. Bardziej to przypomina jakieś takie stowarzyszenie polityczne niż sprawną organizację. Chcemy abyzm, nie? Że chcemy, aby było tak, chcemy, aby... No tak, no wiesz, no Putin chce dedolaryzacji, no i w Rosji pewnie to nastąpi. Natomiast no jeżeli chodzi o wymianę światową, pewnie dolar, w zależności jak te gospodarki będą się miały, no to jeżeli gospodarka powiedzmy Indii i Chin będzie się rozwijać, no to udział tego dolara na przykład być może będzie spadał, ale to jest bardzo powolny proces, trwający dekady. A może się okazać, że w międzyczasie gospodarka chińska dostanie na przykład jakieś zadyszki. Ale słuchaj, jest też temat taki, że euro miało być taką walutą, która rzuci wyzwanie dolarowi tak, i co? Tak, jeszcze 10 spada. lat temu, nie? Tak, okej. No to dobra. Więc to nie jest takie proste, tak? Obecnie no, największe szanse ma yuan, natomiast no, przypomnijmy, yuan to jest 3% na ten moment. No, jeżeli byśmy uwzględnili te nielegalne jakieś różnego rodzaju transakcje, no to może, nie wiem, maksymalnie 4, 5. Tak? No więc każdy ten procent, no to są lata w tym momencie. Coś musiałoby się wydarzyć nieprzewidzianego. Ale słuchaj, przejdźmy sobie do trochę innego tematu. Powiedzmy sobie na temat ustawy DSA, czyli dotyczącej usług cyfrowych, która dosyć mocno zaczyna komplikować życie firmom technologicznym, bo okazuje się, że duża część największych na świecie firm technologicznych stoi w obliczu bezprecedensowej kontroli prawnej, ponieważ szeroko zakrojona ustawa o usługach cyfrowych, właśnie DSA, Unii Europejskiej, nakłada już w tym roku nowe zasady dotyczące moderacji treści, prywatności użytkowników i przejrzystości tych platform. A więc wydawałoby się, że no takie bardzo szczytne cele, natomiast jak to w życiu bywa, a w przypadku implementacji dyrektyw Unii Europejskiej, no czasami uzyskujemy odwrotne rezultaty. I w mojej ocenie tak to będzie w tym wypadku, ponieważ od wczoraj mnóstwo internetowych gigantów, w tym Facebook, czyli Meta, Instagram, App Store, Apple oraz Google napotyka nowe obowiązki w Unii Europejskiej, w tym zapobieganie rozprzestrzenianiu się szkodliwych treści, zakazywanie lub ograniczanie niektórych praktyk ukierunkowanych na użytkowników oraz udostępnianie niektórych danych wewnętrznym organom regulacyjnym i powiązanym badaczom. Oni mają obowiązek tak wiele danych, wiele raportów przygotowywać, no, to jest dodatkowy poziom biurokracji. Na ten moment, przypomnijmy, przepisy mają zastosowanie tylko do 19 największych platform internetowych, które posiadają 45 milionów użytkowników w Unii Europejskiej, ale od połowy lutego przyszłego roku będą obowiązywać na wszystkich platformach internetowych, niezależnie od wielkości. Tam mikroprzedsiębiorstwa bodajże są wyłączone, natomiast no, takie normalne platformy będą również musiały się w przyszłym roku dostosować. Każda firma, która będzie naruszała, czy narusza już DSA, będzie podlegać grzywnie w wysokości do 6%
jej obrotu. I tu mówimy o takim całkowitym obrocie, takim globalnym. A w przypadku niektórych firm i w szczególności recydywistów mogą zostać nałożone całkowite wykluczenia z działalności w Europie. O. Ciekawe. W ciągu ostatnich kilku miesięcy Komisja Europejska poinformowała, że zaoferowała wprowadzenie stres testów dla 19 platform. W takich testach oceniono, czy platformy te mogą wykrywać, reagować, łagodzić ryzyko systemowe, takie jak na przykład dezinformacja, powiedział rzecznik Komisji. W testach okazało się udział co najmniej 5 firm. W tym się wymienia Facebooka, Instagrama, Twittera, TikToka i Snapchata. W każdym przypadku komisja stwierdziła, że potrzeba więcej pracy, aby przygotować się do DSA. Nikt nie zdał. Wszystko wskazuje, że już pod koniec roku na wielkich platformach nie zobaczymy informacji kontrowersyjnych lub ocierających się o nie, a firmy technologiczne dla swojego bezpieczeństwa będą usuwać i blokować treści, które choćby miały cień niepoprawności politycznej. W mediach będą królować bezpieczne informacje ze świata sportu, mody, podróży, kuchni, kulinariów. Świat będzie piękny i kolorowy. No tutaj możecie Czy nie będzie wpisywać. informacji o zbrodniach wojennych, nie będzie informacji o jakichś takich... One będą problematyczne, tak. Na przykład osoby, które publikują na YouTubie na temat wojny, no, mogą liczyć się z różnego rodzaju utrudnieniami, a na pewno jeżeli chodzi o ten rynek reklamowy. Czyli tutaj dajcie prośba... tak? Przepraszam, że Czyli my nie będziemy mogli nic wspomnieć o wojnie, natomiast będziemy mogli puszczać kotki. Tak. Kotki albo, nie wiem, jakieś, nie wiem, z tańców, jakieś takie hulańce, tak, zabawy. tańce, podróże, na przykład można gotować, ktoś może grillować sobie karkóweczkę wtedy. To będzie jak najbardziej dozwolone. Okay. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie usłyszeć więcej o wprowadzanych ustawach. Tutaj chodzi głównie o DSA i DMA, bo to są takie dwie powiązane ustawy dotyczące usług cyfrowych. Paweł, czy ja mam czytać następny, czy teraz ty? Nie, myślę, teraz mamy dosyć krótką informację typowo ekonomiczną. Mamy dane dzisiaj z Niemiec. Mówię dzisiaj, ponieważ dzisiaj jest piątek. Wy będziecie widzieć nasz program w sobotę rano. Okazuje się, że niemiecka gospodarka, potwierdziły się wcześniejsze dane i niemiecka gospodarka jest z zerowym wzrostem kwartał do kwartału. W drugim kwartale popadła w stagnację, jeżeli porównujemy ją z poprzednim, nie wskazując oznak ożywienia po zimowej recesji, która trwa już od jesieni. No i można powiedzieć, że Niemcy umacniają swoją pozycję jednej z najsłabszych gospodarek G7. Wskaźnik zerowy wzrostu w drugim kwartale był zgodny z pierwszymi szacunkami opublikowanymi pod koniec lipca. PKB skurczyło się w drugim kwartale o 0,2% rok do roku. Przypomnijmy, że od dłuższego czasu ten wskaźnik nie ma się najlepiej. Kwartał do kwartału aktywność gospodarcza Niemiec spadła o 0,4 już w czwartym kwartale 2022 roku. W pierwszym kwartale tego roku było to 0,1, no teraz mamy odczyt zerowy. Okazuje się, że konsumpcja gospodarstw domowych wykazała również zerowy wzrost w drugim kwartale. No odczyt, tak, no bo nie mówimy o wzroście. W stosunku do pierwszego. Wydatki rządowe wzrosły nieznacznie o 0,1. Inwestycje również podobnie, podczas, i to jest chyba najgorsza informacja, eksport spadł o 1,1. Wynika z dzisiejszych danych. Jakiś komentarz?
Tak, że warto wspomnieć, że nasze gospodarki są ze sobą bardzo powiązane. No, podobne wyniki mają w tym momencie za drugi kwartał. My nawet mamy ciutkę, można powiedzieć, gorsze. A teraz przejdźmy do Turcji. Stopy procentowe w Turcji zostały podniesione do 25%. Turecki bank centralny podniósł swoją kluczową stopę procentową o znaczące 7,5 punktu procentowego do poziomu 25%, sygnalizując swoją determinację w zwalczaniu rosnącej inflacji i dokonując zwrotu w polityce monetarnej. Ta decyzja, najważniejsza od 2019 roku, spowodowała umocnienie tureckiej waluty wobec dolara amerykańskiego do najwyższego poziomu od połowy lipca. Komitet Polityki Banku podkreślił, że będzie zacieśniać politykę monetarną tak długo jak to konieczne, w sposób odpowiedni i stopniowy, aby ograniczyć inflację, która w ubiegłym miesiącu wzrosła do niemal 48%. Ten krok oznacza przesunięcie w kierunku bardziej konwencjonalnych polityk gospodarczych po okresie niekonwencjonalności za prezydentury Erdogana. Podwyżka stóp procentowych ma pomóc w stabilizacji oczekiwań inflacyjnych. Turecka lira, która w ostatnich tygodniach często osiągała nowe wszechczasowe minima, zareagowała wzrostem o ponad 3% wobec dolara po ogłoszeniu decyzji o podwyżce stóp procentowych i notowana była na poziomie 26,41 o godzinie 8:05 czasu wschodniego. Podczas gdy ekonomiści spodziewali się wzrostu stóp procentowych do 20%, według sondażu Reuters decyzja o podniesieniu stóp do 25% była najbardziej jastrzębia ze wszystkich, jakich się spodziewano, zwłaszcza po tym, że bank centralny nie sprostał oczekiwaniom w poprzednich 2 miesiącach. Ta podwyżka stóp procentowych wyraża determinację banku centralnego w zwalczaniu inflacji, a początkowa reakcja rynku była pozytywna. Niemniej jednak może pojawić się pytanie o stanowisko prezydenta Erdogana w tej sprawie. Prezydent Erdogan mianował byłego bankiera Wall Street Hafiz Gaye Erkan. To jest chyba kobieta, nie? Z tego co pamiętam. To jest pani prezes. Tak, no właśnie, dlatego tutaj to nazwisko Bardzo mi się kojarzyło. przystojna kobieta z bardzo dobrym CV. Chociaż no tutaj jest tam pewien cień, który jest tam jej wytykany. Okej. Poprzednie starania Erdogana w celu obniżenia stóp procentowych doprowadziły do kryzysu walutowego w 2021 roku, powodując wzrost inflacji do ponad 85% w zeszłym roku. W ciągu 2 lat waluta spadła o około 68% i głównie z powodu oporu Erdogana wobec wysokich stóp procentowych i jego wpływu na bank centralny. Paweł, masz coś do dodania w tej kwestii? No, że tutaj myślę, że się uda, jeżeli chodzi o panowanie inflacji w Turcji. Natomiast nie sądzę, żeby Erdogan tutaj się wtrącał w ten proces. Bo to ją zatrudnił tego, chyba, nie? Tak, no, znaczy wiesz, on od razu po wyborach i dał dosyć wolną rękę. To jest druga podwyżka jej. Pierwsza nie zadziała, druga. Myślę, że jakby się okazało, że nadal by się ta inflacja nie ustabilizowała, myślę, że już teraz jest bliżej niż dalej, to będzie trzecia. I Erdogan chyba nawet nie ma wyboru, tak? Bo teraz jeżeli by się wtrącił i odkręcił, to by to nic nie zmieniło, a pogorszyłoby sytuację. No niemniej koszty będą olbrzymie dla gospodarki tureckiej, no bo będzie wychłodzenie, można powiedzieć wręcz wymrożenie tej gospodarki i to również może dotknąć częściowo tej części turystycznej, chociaż myślę, że akurat tu najmniej. Inne gałęzie gospodarki będą miały gorzej. No wiele firm zbankrutuje, tak? No trzeba sobie to jasno powiedzieć. Wielu Turków też będzie miało problemy przy takich stopach. Ale coś trzeba było zrobić. No ta waluta się osłabiła strasznie, że... Chyba, że chce iść drogą właśnie Wenezueli, tak, czy jakieś Zimbabwe, czy Argentyny na przykład, to też tak można, nie? Tak jest. Sobie. Masz, Paweł, jeszcze jakieś informacje dzisiaj? Tak, słuchajcie, jak jesteśmy przy Turcji, no to musimy przeskoczyć troszeczkę dalej, powiemy sobie na temat Indii.
bo okazuje się, że mamy dosyć dużo i wypowiedzi, i wskaźników, które wskazują, że Indie zwalniają, jeżeli chodzi w szczególności o ropę naftową. I perspektywy średnioterminowe na ropie, takiej globalnej, są coraz mniej pewne, szczególnie jeżeli chodzi o wzrosty. Zużycie ropy naftowej w Indiach wzrosło do rekordowych poziomów w pierwszych 7 miesiącach 2023 roku. Więc to jest dobra informacja. Ale jeżeli porównamy ten wzrost tegoroczny, to widzimy, że zaczął on zwalniać w porównaniu z poprzednim rokiem. Zużycie ropy naftowej wzrosło do 135 milionów ton w pierwszych 7 miesiącach 2023 ze 128 milionów ton w tym samym okresie 2022 roku. Wzrost w pierwszych 7 miesiącach, jeżeli sobie przeliczymy to na konkretny miesiąc, no to jest 255 baryłek dziennie w porównaniu ze wzrostem 415 tysięcy baryłek w poprzednim sezonie. Więc widzimy, że po tym pokowidowe ożywienie w Indiach zaczyna dosyć mocno słabnąć. Stosunkowo powolny wzrost konsumpcji w Indiach zwiększa obecnie presję na spadek cen ropy naftowej w 2023 roku przy założeniu stagnacji lub recesji w Chinach i nawet przy trwających cięciach OPEC+. Co gorsza, import Indii w lipcu spadł o 5,2% do 4,4 miliona baryłek dziennie ropy. Przypomnijmy jednak, że kilka zakładów rafineryjnych jest zamkniętych z powodu konserwacji w porze monsunowej. Wielu ekspertów jednak wskazuje, że w sierpniu nie należy spodziewać się odbicia i wzrostów. Bardzo złowieszczo brzmią słowa Singh Puri, ministra energii. Na świecie jest wystarczająco dużo ropy. To, co naprawdę powinieneś się martwić, to, czy konsument będzie miał zasoby, czy będzie miał pieniądze, aby za to zapłacić. Zauważył Puri, podkreślając, że jest to prawdziwy problem, z którym boryka się większość krajów. Indie nie są zbyt zależne od nikogo w kwestii ropy naftowej, nawet od Rosji, powiedział, dodając, że jego kraj zdywersyfikował swoje źródła i nadal będzie to czynił. Światowy popyt na ropę naftową może ulec drastycznemu zmniejszeniu na jesieni po zakończeniu letnich podróży lotniczych i samochodowych. Nie do końca również jest przesądzone, czy zwiększone zużycie ropy w produkcji energii i rosnąca aktywność petrochemiczna w Chinach utrzyma się w najbliższych miesiącach bez drastycznego zmniejszenia kosztów. Okej. Trochę niedobre informacje dla Rosji. Właśnie chciałem powiedzieć, że i Hindusi, i Chińczycy mają bardzo słabe wyniki. A jednak oni są Hindusi głównym jeszcze odbiorcą. mają, wiesz co, w miarę jeszcze dobre, ale widzimy to słabnięcie. No, ze względu, że w tym momencie mamy sytuację taką, że zarówno Europa, no przed chwilą sobie mówiliśmy, no mamy recesję lub stagnację, Azja, Chiny, no można powiedzieć, że jest teoretycznie jakiś minimalny wzrost, no ale w przypadku Chin to jest raczej recesja, no, jeżeli uznamy, że te wskaźniki są często zawyżane. W przypadku Stanów Zjednoczonych chyba jest najlepsza sytuacja na ten moment, chociaż też mamy tam recesję, tak? Więc Nie świadczy to o przyszłościowych dobrych rzeczach. Dobra, myślę, że na ten moment chyba będziemy w stanie zakończyć. Chyba że masz jeszcze, Paweł, jakiś temat. nie, dziękuję wszystkim. Dziękujemy że serdecznie. oglądaliście, że jesteście z nami, że nas wspieracie. Trzymajcie się. Trzymajcie się, udanego weekendu. Cześć. Cześć.